Cześć, ocalali! Z tej strony Valencianistas z AppGallery z obiecaną kolejną odsłoną wideo odnośnie sprzętu burzy zwanego potocznie Tempest Arms. Wczoraj omówiliśmy część składowych, które tworzą dobry sprzęt burzy dla naszych bohaterów, takie jak kolory czy umiejętności finalne, te po ulepszeniu najpierw na 10 poziom, a później przy użyciu powiedzmy Powerful Shot na 11 ostateczny poziom. Dzisiaj chcę omówić problem nie tyle kolorów, chociaż te są bardzo ważne, co statystyk, które pojawiają się po ulepszeniu Tempest Gear na 4., 7. czy 10 poziom. Omówimy, które statystyki przydadzą się łowcom, które piechocie, a które jeźdźcom. Wskażę też te statystyki, które nawet pomimo tego, że są czerwone, to nie dają wielkiego wzmocnienia naszym herosom czy oddziałom im podległym. A więc zaczynajmy. Zaczniemy od sprzętu dla bohaterów piechoty, z racji tego, że piechoty w walce, zarówno w obronie, jak i w ataku, używa się najwięcej. Sprzęt burzy, jak wiecie, dzielimy na dwie części. Sprzęt do ataku oraz sprzęt do obrony. Co to znaczy? Sprzęt do ataku ma ciut większe szanse, że wraz z kolejnymi ulepszeniami pojawi się w nich statystyka ofensywna. Tak teraz spójrzmy na sprzęt burzy ataku założony na bohatera Nikolę. Pierwsza statystyka zdrowia jest czerwona, to bardzo dobrze dla bohatera piechoty. Drugą odkrytą statystyką jest zabójczość. Nie dość, że jest fioletowa, czyli bardzo niskiej rangi, to w dodatku jest tutaj kompletnie niepotrzebna, bo zadaniem piechoty nie jest niszczyć oddziałów wroga, tylko przyjąć na siebie obrażenia. Więc jest to całkowicie zbędna statystyka. Wiem, że nie można unikać statystyk, bo są one losowe, ale wystrzegajcie się statystyk ataku lub zabójczości lub nawet wzmocnienia ataku bohatera na elementach sprzętu burzy dla bohaterów piechoty. Oni po prostu skorzystają na tym bardzo, ale to bardzo mało. Trzecią statystyką, jaka mi się trafiła, jest wzmocnienie obrażeń mojej eskadry powietrznej. Tutaj warto zaznaczyć, że ta statystyka działa tylko i wyłącznie, jeżeli w marszu jest przydzielony samolot albo helikopter. Ona nie działa, jeżeli jest to 3., 4. albo kolejny marsz. Zakładając, że pierwsze 2 marsze to są te, w których wysyłamy naszą eskadrę powietrzną. Czwartą statystyką jest wzmocnienie obrony. Jest to dobra statystyka o kolorze złotym i pasuje do bohatera piechoty. Oczywiście nie jest to najlepszy sprzęt z kolekcji Tempest Arms i jak klikniecie na znak zapytania po prawej stronie dodatkowych statystyk, to wyświetli Wam się okno ze wszystkimi statystykami, jakie mogą zostać wylosowane wraz z ulepszaniem Waszego sprzętu burzy. A więc pozostało pytanie, jakie są idealne statystyki, które można wylosować dla sprzętu burzy bohaterów piechoty? I to jest bardzo dobre pytanie. I warto się nad tym dłużej zastanowić. Oczywiście będą to statystyki w kolorze czerwonym, możliwe jak najbliższe najwyższemu perfekcyjnemu zasięgowi. Ale które dokładnie? Jeżeli ja miałbym wybierać statystyki dla swoich bohaterów piechoty, to wybrałbym 3 poniższe. Po pierwsze, redukcja ostatecznych obrażeń bohatera, która wpływa na zmniejszenie obrażeń otrzymywanych przez naszego piechura. Następnie redukcja obrażeń wrogiego behemota, która wpływa na zmniejszenie obrażeń, które behemot rywala zadaje naszym oddziałom i naszemu bohaterowi. Oraz po trzecie, redukcja obrażeń wrogiej eskadry powietrznej, która wpływa na obniżenie obrażeń wytworzonych przez wrogie samoloty lub helikoptery. Dlaczego takie, a nie inne statystyki wybrałbym do swojego idealnego wytworu sprzętu burzy? Ponieważ wszystkie 3 wymienione części składowe walki posiadają dużo większe statystyki niż nasi biedni żołnierze. To znaczy, że obniżając obrażenia wrogiego, silnego gracza, zyskuję dużo więcej niż wzmacniając obrażenia moich bohaterów, behemotów czy eskadry powietrznej. Ponieważ różnice są w procentach, a doskonale wiemy, że 1% odjęty od liczby 100 oraz 1% odjęty od liczby 1000 da nam całkowicie różne wyniki. Będąc w większości przypadków słabszym graczem, skupiam się na osłabieniu silniejszych rywali. Na dziś to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.